Dzień dobry, Petros Psylos. Drodzy Państwo, jak wygląda mapa innowacyjnej Polski? Moim zdaniem bardzo dobrze. W tej serii programu pokazaliśmy aż 20 firm i ich właścicieli, którzy inspirują swoją pomysłowością, pracowitością i są przykładem naprawdę zdolnych Polaków. Wszyscy zgodnie przyznają, że ich pomysły nie miałyby szansy na powodzenie, gdyby nie fundusze europejskie. I tu muszę Państwu przyznać, bardzo się cieszę, że program Gen Innowacyjności motywuje wszystkich do rozpoczęcia przygody z własnym biznesem. Ba, jestem nawet z tego bardzo dumny. W dzisiejszym odcinku pokażemy firmy z branży IT, czyli tego obszaru, który dzięki funduszom europejskim rozwija się bardzo prężnie. Myślą Państwo, że to temat nudny wyłącznie dla profesjonalistów. No, nic bardziej mylnego. Technologia jest w naszym życiu coraz bardziej obecna. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Program zaczynamy od spotkania z Rafałem Kuśmidrem z firm MyBox oraz dhosting.pl. W kręgu zainteresowań tego 32-letniego innowatora od zawsze były nowe technologie z branży IT. To imponujące. Mimo młodego wieku Rafał Kuśmider już od 10 lat prowadzi firmę. Korzysta również od wielu lat z funduszy europejskich. A ostatnio w projekcie MyBox za cel postawił sobie pomoc użytkownikom i właścicielom stron internetowych. Także tym, którzy mniej znają się na nowych technologiach. Wszyscy ich używamy, ale nie każdy potrafi poradzić sobie z ich wydajnością, ewentualnymi wirusami czy działalnością hakerów. Rafał Kuśmider znalazł lekarstwo na najbardziej popularne problemy użytkowników stron www. Internet jest wszędzie, towarzyszy nam na każdym kroku, czego symbolem są chmury, które są za nami. Każdy ma stronę internetową, firmy, nawet osoby prywatne zakładają wizytówki, blogi. Także to jest rzecz oczywista we współczesnym świecie. Wy tworzycie rozwiązania pewnego rodzaju, które pomagają takim osobom jak ja założyć stronę internetową. Posiadamy hosting, który automatycznie dopasowuje swoje zasoby do potrzeb klienta. Dobrze, chwileczkę. Posiadacie hosting. Co to znaczy? Co to znaczy hosting? Jeżeli potrzebujesz stronę internetową, potrzebujesz hostingu i domeny internetowej. Hosting to jest miejsce, gdzie ta strona funkcjonuje, a domena to jest taki jakby Twój adres. adres, który wpisujemy w przeglądarce i kieruje ten adres nas do tej właśnie strony. Dokładnie tak. Posiadamy hosting, który automatycznie dopasowuje parametry do potrzeb. Jeżeli Twoja strona potrzebuje większych zasobów, bo więcej użytkowników wchodzi na nią, to my zapewniamy ciągłość jego działania. No jasne, czyli strona się rozrasta z jakichś tam powodów, prawda? A wasz system widzi to, zauważa, że ta strona się rozrasta i dostosowuje zasoby, czyli na przykład ilość pamięci, Dokładnie tak. liczbę procesorów. Posiadamy własną technologię, którą opracowywaliśmy przez kilka lat, która pozwala w sposób automatyczny wykryć większe obciążenie na stronie internetowej naszego klienta i automatycznie zwiększyć te zasoby, kiedy są one potrzebne. Nie muszę się znać na tym, w jaki sposób zwiększyć, Dokładnie bo to tak. dzieje się automatycznie. A tak normalnie jak zawsze kupuję sobie miejsce na taką stronę, muszę przewidzieć z góry, ile ta strona może pamięci na przykład Powiem Ci zająć. więcej, nie musisz mieć żadnej technicznej wiedzy, ponieważ posiadamy administratorów, biuro obsługi klienta, które rozwiązuje wszelkie problemy, które wystąpią z Twoją stroną. To jest dobre. Bo coś mi się stanie, dzwonię do was, wy załatwiacie ten Dokładnie problem. tak. MyBox to jest drugi projekt, bo wcześniej mówiliśmy o tym pierwszym. Drugi projekt, który potrafi przewidywać uszkodzenia na przykład strony internetowej albo przewidywać moment, w którym ta strona przestanie działać. Czyli mogę właśnie do tego się przygotować. Tak. Odpowiednio. Tak, możesz się do tego przygotować. Znaczy, możesz skorzystać z takiego rozwiązania, które tak naprawdę spowoduje, że nie musisz się tym przejmować. MyBox jest troszeczkę większe, jakby takie pudełko usług, które są potrzebne dla każdego właściciela strony internetowej, bo problemy mogą występować różne. Twoja strona może być zawirusowana, może oprogramowanie nie być zaktualizowane. Na przykład większość popularnych aplikacji wymaga bardzo częstej aktualizacji po to, żeby właśnie strona była cały czas bezpieczna i nie została zawirusowana przez jakieś roboty czy przez jakąś niezaufaną osobę. To jest bardzo przydatne, bo posiadam swoją stronę internetową, prywatną i często mam problem właśnie z tym, że pewne części tej strony stają się nieaktualne. Mówię tutaj o programowaniu. Czy bez funduszy europejskich dotarlibyście do tak dużej liczby użytkowników?
na pewno byłoby to o wiele trudniejsze. Fundusze pozwalają nam przeprowadzać różne kampanie marketingowe i docierać zupełnie do nowej grupy klientów. Widzieliśmy się ostatnio z taką firmą jak Disney w San Francisco, która powiedziała, że nasza usługa jest świetnie zoptymalizowana pod dzisiejszy rynek i są zainteresowani skorzystaniem z naszego produktu. Czas teraz na spotkanie z twórcami projektu iMeshup. To platforma do modelowania plików 3D w chmurze. Rozwiązanie idealne dla architektów czy miłośników gier komputerowych. Dzięki tej technologii można znacząco usprawnić proces komunikacji i pracy w zespole. Jak wiele osób pragnie obecnie pracować zdalnie na naprawdę rozbudowanych plikach? O szczegółach tego projektu z Petrosem Psylosem porozmawiają Katarzyna Radziejewska i twórca iMeshup, innowator wietnamskiego pochodzenia Duke Vu. Żyjemy w XXI wieku, w którym grafika 3D, filmy trójwymiarowe, gry komputerowe są bardzo popularne i wydaje się, że ta dziedzina jest bardzo dojrzała i nie ma nic nowego do zaproponowania w tej dziedzinie, ale wy zaproponowaliście. Co to jest? Tak, my jesteśmy pierwsi, którzy zrobiliśmy narzędzie do przeglądania oraz do komentowania plików 3D w przeglądarce. To, co jest szczególne u nas, to jest algorytm kompresji, który pozwala wyświetlać bardzo duże pliki właśnie poprzez przeglądarkę, które do tej pory były niedostępne. Przekładając na płaszczyznę praktyczną, jest jakieś tam sobie studio, które tworzy gry. Ja jestem zamawiającym daną grę. I chciałbym oglądać cały proces tworzenia, jak te postaci są modelowane i nanosić uwagi. Kiedyś to było bardzo skomplikowane, ale wasz system to maksymalnie upraszcza. Teraz w studio gier wystarczy zaimportować te modele 3D do przeglądarki. Te modele można wysyłać poprzez prosty link. Klient dostaje prosty link i wyświetla ten model w przeglądarce. Czyli dostaję link, nie muszę mieć super szybkiego komputera, bo zazwyczaj do grafik 3D jest potrzebny bardzo szybki komputer. Dokładnie. I skomplikowane oprogramowanie. Tego wszystkiego nie muszę posiadać. Dokładnie. Wystarczy, że otrzymam od was link, przy pomocy którego wchodzę do waszego systemu, programu, który jest w chmurze w internecie i ten wasz program pokazuje, co to studio mi zrobiło, co za żuk został zaprojektowany. Dokładnie, dokładnie. Wystarczy komputer z przeglądarką i można wyświetlić ten model. Dodatkowo nie trzeba już pisać długich maili, ani się spotykać, albo robić Skype'a, że tak powiem, tylko wystarczy nanieść swoje uwagi lub poprawki co do modelu bezpośrednio w tej przeglądarce. Czy trzeba być zaawansowanym technologicznie, żeby korzystać z waszego systemu? No właśnie nie. Cała zabawa polega na tym, że możemy po prostu otworzyć link, zobaczyć nasz model, poobracać go z każdej strony, powiększyć, zmniejszyć, poprzekręcać tak jak chcemy i nanieść komentarz dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy. Nie musimy rysować skomplikowanych strzałek. Programować. Dokładnie, nie musimy programować. Tak naprawdę 5-letnie dziecko byłoby to w stanie obsłużyć. Mówiliśmy w perspektywie gier komputerowych, że można z tego systemu korzystać, ale jakie inne branże mogą wykorzystywać wasz system? Tak naprawdę każda branża 3D, czyli możemy tutaj mówić o architekturze, gdzie architekci będą mogli nanieść takie modele na przeglądarkę. Branża 3D druku, kiedy przed drukiem 3D możemy zaktualizować taki model i jeszcze skomentować ten model. I jeszcze do tego branża medyczna, gdzie można obejrzeć na przykład zdjęcie MRI swojej szczęki czy całego ciała. Trochę zastanawiające jest to, że akurat tą dziedziną się zajęliście. Chyba Duke kochasz gry komputerowe. Kocham gry i od samego początku, od czasów Pegasusa, Atari grałem już w gry, aż do tej pory, kiedy mam dzieci, mam żonę, wciąż staram się znajdować czas, żeby pograć. Fundusze europejskie wspierają tak bardzo innowacyjne, futurystyczne i informatyczne projekty. Wiele projektów informatycznych dzięki funduszom europejskim rozwinęło się. Wasz również rozwija się. Jak wam pomogły fundusze europejskie? Fundusze europejskie nam bardzo pomogły. Tutaj naprawdę jesteśmy wdzięczni za to, że polski rząd, jak i Unia Europejska mogą finansować takie projekty, bo po prostu bez
takiego finansowania. Myślę, że jest bardzo duża luka, jeśli chodzi o finansowanie innowacyjnych startupów w Polsce. Rozumiem, że zachęcałbyś naszych telewidzów do tego, żeby korzystali z funduszy europejskich. Tak, zachęcam w 100%. Ja też uważam, że to jest naprawdę świetna szansa, tym bardziej, że nasza firma zaczynała w Lublinie, my mieliśmy fundusze dla Polski Wschodniej. To pokazuje, że tak naprawdę każdy zewsząd może się bardzo fajnie rozwinąć. Za nami 10 odcinków programu Gen Innowacyjności. Druga seria. Historie bohaterów naszego programu dowodzą tego, jak fundusze europejskie wspierają tworzenie nowych, oryginalnych pomysłów na biznes. Od tych, które ułatwiają życie w naszych domach, po wyjątkowo ważne, wręcz przełomowe projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami, poprawiające jakość pracy biurowej, czy te realizowane z troską o środowisko naturalne. Pokazaliśmy innowatorów z różnych regionów Polski, którzy z pasją i sukcesem realizują swoje biznesowe pomysły przy udziale funduszy europejskich. Jak widzicie, fundusze europejskie pomagają w bardzo wielu obszarach. Praktycznie to od naszej pomysłowości i kreatywności zależy, w jakiej dziedzinie mogą nas wesprzeć. I teraz dla innowatorów, młodych przedsiębiorców bardzo dobra wiadomość. Jeśli prowadzicie albo myślicie o tym, żeby założyć startup na terenie Polski Wschodniej, to już od stycznia ruszają nabory do platform startowych startupów z innowacyjnymi pomysłami na biznes. Wejdź na stronę www.platformystartowe.gov.pl. Dowiedz się więcej i skorzystaj z możliwości, jakie Ci oferują fundusze europejskie. Natomiast dla tych, którzy prowadzą firmę i chcą ją dalej unowocześniać, mają pomysł, jak udoskonalić swoje produkty czy usługi, ale nie wiedzą, jak i na co dokładnie mogą wykorzystać fundusze europejskie, przygotowany został praktyczny instrument STEP. Sprawdzimy Twój eksperymentalny pomysł. Działa on w całej Polsce. Wystarczy Twój pomysł, informacja o planowanych działaniach, kosztach, a potem weryfikacja ekspercka, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się i ma szansę dofinansowania z programu Inteligentny Rozwój. Wszystko szybko, profesjonalnie i bezpłatnie. Więcej o instrumencie STEP na stronie www.poir.gov.pl/STEP. Informacje o funduszach europejskich znajdziecie również na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. To tyle w dzisiejszym programie. Wszystkie odcinki Genu Innowacyjności znajdą Państwo na VOD TVP. Tymczasem pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech moc innowacji będzie z Wami.